Powiedz mi, czy gdzieś się w tym odnajdujesz, że ogólnie rzecz biorąc, praca nad sobą to jest narzędzie, którego używasz, żeby poczuć się lepiej? Po to, żeby poczuć więcej szczęścia, zadowolenia z siebie, spokoju. To ma po prostu poprawić jakość twojego życia, ale z czasem zamienia się w jakieś narzędzie tortur. Czyli uzyskujesz odwrotny efekt do zamierzonego i czujesz większy lęk, czujesz na sobie większą presję, która na przykład objawia się samokrytyką, a twoje poczucie własnej wartości wcale nie szybuje gdzieś bardzo wysoko, a wręcz przeciwnie, gdzieś się zmniejsza i sobie myślisz, co jest? No tak usilnie nad sobą pracuję, miało być pięknie, a jest jakoś tak gorzej? Czuję się gorzej? Czuję się gorszą osobą? O co chodzi? Dlaczego? Bardzo możliwe, że dzieje się tak dlatego, że tą pracę opierasz na bardzo szkodliwych, nieprawdziwych i bardzo niepomocnych mitach na temat pracy nad sobą. Rozliczyć się z tymi mitami to jest super ważne zadanie. I właśnie to dzisiaj wykonamy tutaj, za pomocą 3 punktów, za pomocą tego filmu i za chwilę do tego przejdziemy, ale na wstępie chciałam bardzo serdecznie wam podziękować za wszystkie udostępnienia tych filmów, komentarze, które są super ciekawe i bardzo cenne, za kliknięcia, lajki, subskrypcje. Bardzo dziękuję za wasze wsparcie. To bardzo pomaga w rozwoju tego kanału, bo algorytmy to lubią. Jednocześnie też bardzo dziękuję osobom, które postanowiły docenić treści, które tworzę poprzez platformy Patronite i Buy Coffee. Bardzo, bardzo doceniam. Dziękuję. A my co? Przechodzimy do naszych mitów na temat pracy nad sobą. Mit numer 1. Muszę być w ciągłym procesie naprawiania siebie. Jeżeli jesteś tutaj w takich filmach jak ten, czy też poradniki psychologiczne, jakiekolwiek treści konsumujesz, które mają ci pomóc w przeróżnych aspektach twojego funkcjonowania, twojego życia, dlatego, bo wychodzisz z punktu, bo ja jestem fundamentalnie popsuta i muszę siebie ciągle naprawiać, no to jakim cudem to ma tobie pomagać? Jakim cudem ty masz się lepiej poczuć? Gdzie tu jest przestrzeń i miejsce na to, żeby po prostu sobie być i sobie pożyć? To jest sposób myślenia, który zamienia twoje zwyczajne życie na niekończącą się listę zadań do wykonania. Czyli ty na przykład nie idziesz na spacer po prostu, bo ci się chce pospacerować, tylko ty idziesz, żeby zredukować kortyzol i żeby osiągnąć punkt 10 000 kroków, bo tak gdzieś przeczytałeś czy przeczytałaś, że jest zdrowo. Albo ty nie idziesz po prostu na kawę, żeby sobie pobyć, wypić fajną kawę, pogadać z kimś i wrócić do domu, tylko ty tam pracujesz nad stylem komunikacji. I okej, nie mówię tego, żeby gdzieś całkowicie zdeprecjonować redukcję kortyzolu albo liczbę kroków, albo style komunikacji. Oczywiście uczmy się tego. Jasne, że tak. Tylko tutaj kluczem jest myślenie, ja muszę i ciągle nad tym wszystkim pracować. Ja ci mówię, nie, nic nie musisz. Nie musisz nad tym pracować, a tym bardziej nie ciągle. To nie może się stać wielką presją na każdym kroku. Bo to jest troszeczkę tak, jakbyś kupiła lub kupił sobie mieszkanie czy dom. I oczywiście dobrze jest sobie pomalować ścianę na taki kolor, jaki lubisz. Dobrze jest sobie urządzić takimi mebelkami czy innymi tą swoją przestrzeń, żeby ona była fajna i miła. I to jest wszystko w porządku. Na te wszystkie rzeczy, na tą renowację, na te remonty, na te naprawianie i poprawianie jest czas i miejsce. Ale gdzie jest czas na to, żeby po prostu usiąść sobie w swoim własnym ukochanym fotelu i nie robić nic. I sobie po prostu pożyć w tym domu. I sobie pobyć. Tak jak jest. Nawet jeżeli gdzieś tam coś nie do końca jest dokręcone, jakaś jest obluzowana klamka, gdzieś w jakimś pokoju jeszcze nie ma tej farby, którą ty lubisz. I to jest troszeczkę tak samo z tym wnętrzem, w którym już dawno się wprowadziliśmy do niego i mieszkamy od samego początku życia.
Czyli jasne, mogą być różne rzeczy, które chcesz zmienić i to jest autentyczna potrzeba. Super, fajnie. Ale nie zapominaj też o tym, żeby tą listę zadań odłożyć na bok i sobie po prostu być. Tak jak jest, tak jak jest. Czyli żeby odłożyć ten krokomierz, a po prostu sobie wyjść na spacer. Żeby sobie poczytać książkę, która niekoniecznie jest poradnikiem. Żeby sobie porysować, a niekoniecznie robić notatki z kolejnego filmu, który obejrzałaś na YouTubie. Innymi słowy, mit pod tytułem muszę ciągle nad sobą pracować, zrównoważmy, wyjdźmy z niego i zrównoważmy te udoskonalanie siebie momentami absolutnie bezużytecznej przyjemności. Takie momenty dobrze jest wpuszczać, dobrze jest akceptować i robić dla nich przestrzeń, robić na nie przestrzeń z dedykacją tylko na nie. Czyli to będą książki, które są kryminałkiem, albo romansem, albo jakoś, nie wiem, opowieścią o wcale nie poważnych życiowych kwestiach. To jest oglądanie filmów, które są głupotką, które są fajne, śmieszne, jakieś przerysowane, dowcipne, a nie nafaszerowane wartościową wiedzą. To są spotkania, które są po prostu. Tylko po to, żeby była fajna kawa. I po prostu tyle. Nie pracowaniem nad moimi relacjami. Tak jak mówię, jest na to miejsce, ale jeżeli zabraknie miejsca na te bezużyteczne przyjemności, to ta praca nad sobą stanie się katorgą. Stanie się narzędziem tortur, a nie narzędziem, którym budujesz lepszą jakość swojego życia. Dlatego warto odchodzić od muszę, usilnie, ciągle, cały czas pracować nad sobą. To jest mit numer 1. Przechodzimy do drugiego. Mit numer 2. Wiedza psychologiczna automatycznie prowadzi do zmiany. Często do mnie docierają takie głosy frustracji. No ja to wszystko wiem, ja o tym czytałam, ja to sobie rozpisałam na 50 różnych sposobów w moim pamiętniku, ja to przegadałam, ja to wszystko wiem. Ale i tak popełniam te same błędy. Co jest ze mną nie tak? I ta frustracja rodzi się właśnie z przekonania na temat mitu drugiego. Czyli on mówi, że wiedza psychologiczna, czyli wiedza, którą właśnie gdzieś pozyskujemy, na przykład poprzez filmy takie jak te lub książki, najczęściej warsztaty, jakieś kursy, to ta wiedza sama zrobi już jakąś zmianę. To jest mit. No i to jest oczywiście mit. Zmiana dzieje się nie w teorii, nie w pozyskiwaniu wiedzy. Zmiana dzieje się w mięśniach. Zmiana dzieje się poprzez działania. Działania, które są niekomfortowe, to jest po pierwsze, które są trudne i które wywołują jakieś emocje, a przez jakieś tak de facto mam na myśli nieprzyjemne. Tu się dzieje zmiana, a nie w bardzo fajnym fotelu, w którym sobie czytam poradnik. I oczywiście super, czytaj sobie poradniki, oglądaj, ta wiedza jest super potrzebna, to jest wręcz krok numer 1. Ale on musi być poparty krokiem numer 2, czyli działaniem, bo właśnie tam dzieje się prawdziwa zmiana. W psychologii mówimy o intelektualizacji, czyli to jest taka ucieczka w myślenie po to, żeby nie czuć i nie działać, nie doświadczać. Zauważ, czy przypadkiem to nie jest coś, co występuje w twoim życiu i w twojej pracy nad sobą. No i jeżeli tak jest, to może właśnie wychodzi to z przeświadczenia, że samo konsumowanie wiedzy już sprawi zmianę. A tak nie jest. To, co sprawi zmianę, to jest eksperymentowanie, a nie konsumpcja. Eksperymentowanie, czyli wchodzenie w jakieś inne tory. W działaniu, nie tylko w myśleniu, ale w działaniu, w mówieniu, wyrażaniu, spędzaniu czasu, podejmowaniu decyzji, które są poza strefą komfortu. I żeby tak troszeczkę ciebie popchnąć w kierunku działania, eksperymentowania, doświadczania, a nie tylko
rozmyślania, intelektualizowania na temat swojej pracy nad sobą, przyszykowałam Ci jedno pytanko. Brzmi ono tak. Jaki jest jeden najmniejszy, przerażający, ale możliwy do wykonania krok, by wcielić w życie to, co już wiem? Czy idziemy właśnie w tym kierunku? Nie, czego jeszcze nie wiem i jak dużo jeszcze muszę odkrywać, tylko jak to wcielić, to co już wiem, bo coś wiem, nie? Jeżeli jesteś na tym kanale, jeżeli jesteś na tym filmie, to znaczy, że na pewno już bardzo dużo wiesz. Na pewno gdzieś być może jeszcze występuje ten mechanizm, że nawet nie doceniasz, jak dużo wiesz. Więc ja jestem tu po to, żeby ci przypomnieć, bardzo dużo wiesz. Jeżeli tu jesteś, jestem absolutnie pewna, że dużo już wiesz. I jeden krok. Trudne, niekomfortowe, ale możliwe, by wcielić jakąś jedną rzecz, którą już wiesz, w życie. Poeksperymentować, gdzieś podziałać. W ten sposób wychodzisz z mitu. Demaskujesz go, obalasz go i wprowadzasz zmiany. I mit numer 3. Celem jest osiągnięcie stanu, w którym nie ma już problemów. Ten mit jest bardzo drogi. Dużo płacimy, wierząc w ten mit i wychodząc z tego punktu myślenia. Czyli jeżeli myślisz, że gdzieś jest magiczna kraina, w której praca nad sobą spowodowała to, że już nie ma problemów i nie będzie tych problemów, z którymi się borykasz, powoduje bardzo duże rozczarowanie. Prędzej czy później dojdziesz do punktu, w którym ojej, a ja znowu czuję to, nie wiem, tam smutek, złość, nie wiem, znowu gdzieś przemilczałam swoje zdanie, nie sięgnęłam po asertywność, a przecież tak dużo o niej wiem. Itp. itd. I to jest rozczarowujące. To znaczy, że coś jest nie tak, ja dużo robię, a to nie daje efektów. Co ze mną jest nie tak, itp. itd. To jest bardzo rozczarowujące, to jest bardzo bolesne i wynika tylko i wyłącznie z tego, nie, że coś robisz źle, tylko wynika z tego, że wierzysz, że twoje działania, te wszystkie poradniki, te wszystkie filmy, które oglądasz, ta cała wiedza, którą zdobywasz, jest jakąś tarczą, jest taką kopułą, pod którą jeśli się zamkniesz tam w środku, to żaden problem, albo lęk, albo dyskomfort, czy jakiekolwiek tendencje, które nie podobają ci się w sobie, one znikną. Nie, że to jest plan pod tytułem ja wyeliminuję to wszystko, co tak bardzo mi doskwiera i co mi się nie podoba w moim życiu i we mnie. To jest mit. To jest mit i odpuśćmy sobie to, dajmy sobie z tym spokój, a wejdźmy w założenie, które jest bardziej realne, stąpa po ziemi, jest bardziej skierowane na człowieczeństwo w nas. Mianowicie to, że tak, problemy będą. Tak, tendencje, które chcę redukować, one nadal będą w moim życiu. Jeżeli to są jakieś lęki, jeżeli to są jakieś, nie wiem, tendencje do nieokiełznanej złości, zamykania się w sobie, braku asertywności, cokolwiek sobie wymyślisz, one będą. I akceptujemy to. Nie to, że nam się to zaczyna super bardzo podobać. O, jak fantastycznie, że mi brakuje asertywności. Nie, to nie o to chodzi. Akceptacja nie oznacza, że mi się coś podoba. Akceptacja oznacza, przyjmuję do wiadomości, że ja mam tą tendencję. I ja nad nią pracuję. Ja próbuję zbudować lepszą kondycję, na przykład asertywności. Tak jak kondycję mięśni, tak i mięśnia asertywności. Ja sobie chodzę codziennie, może nie wiem, 2 razy w tygodniu do tej mojej siłowni, ćwiczę ten mięsień, więc buduję kondycję. Ale to nie oznacza, że ja nigdy się nie potknę. Co więcej, osoby, które ćwiczą, dobrze wiedzą, jeżeli chodzi już o fizyczne ćwiczenia, dobrze wiedzą, jak łatwo o kontuzję. Czasami coś tam nadszarpniemy. I to jest pewna cena, którą warto zapłacić za budowanie kondycji, a nie dowód na to, jak ja dużo źle robię rzeczy i w ogóle to nie dla mnie. A więc celem jest akceptacja, że te moje tendencje, które mi się nie podobają, one będą. Jednocześnie nad nimi pracuję, więc one będą inne, bo moja kondycja będzie wzrastać, a więc te problemy, z którymi się spotykam, ja mam więcej siły i odporności, żeby się z nimi zmierzyć. A nie buduję sobie krainę, nie wiem czego, iluzji,
że już nigdy się nie będę musiała mierzyć z tymi problemami. To jest mit. Realia są takie, że można wzmocnić swoją siłę, poczucie własnej wartości, ważności, swoją odporność, ale to nie jest kopuła. To nie jest coś, co nam zagwarantuje brak problemów. Odpuśćmy sobie ten mit, oszczędzimy sobie wtedy bardzo dużo rozczarowań, samokrytyki, gdzieś jakiegoś umniejszania roli, czy swojej, czy wiedzy psychologicznej, która jest pomocna i po którą faktycznie warto sięgać. Ja lubię sobie zawsze to tłumaczyć na taki sposób, że nie to, że liczę ciągle dni, w których nie było moich problemów, tylko bardziej to, co jeżeli mam liczyć, to jest to, jak szybciej w stosunku do przeszłości dochodzę do siebie po sytuacji, w której właśnie wystąpiły te problemy. I właśnie nie w stosunku do kogokolwiek innego, jak sobie inni radzą, tylko jak ja kiedyś sobie radziłam z czymś, a jak dzisiaj to jest. Jeżeli jestem w stanie sobie zauważyć, że kiedyś po takiej sytuacji, kiedy ktoś tam mi wbił szpilę na przykład, wracałabym do siebie 2 tygodnie, dzisiaj sobie do siebie wracam 2 godziny, to jest to. To jest to. To jest absolutny sukces. Zejdźmy na ziemię z tych mitów. To będzie bardziej korzystne i pomocne. Jeśli potrzebna Ci rozmowa na przykład na temat tych mitów, żeby troszeczkę się z nimi rozprawić, zapraszam na konsultację 1-1 online. To jest w mojej ofercie. Zapraszam też do newslettera, bo z takiego typu myśleniem, które jest niepomocne i tym, żeby dać sobie z tym spokój, bardzo często właśnie piszę o tym, są newslettery. A podsumowując, praca nad sobą, gdzieś usprawnianie naszego życia, sprawianie, żeby ta jakość życia była wyższa, większa niż wcześniej. Nie róbmy z tego sportu wyczynowego. Jeżeli tak się dzieje, to na pewno siebie obciążasz. Zróbmy za to z tego sztukę. Sztukę życia bardziej świadomego, sztukę większej akceptacji swoich ograniczeń, które oczywiście, że będziemy mieli, każdy z nas ma. Sztukę łagodniejszego podchodzenia do siebie, życzliwości wobec siebie. Zwłaszcza wtedy, kiedy robi się ciężej. To jest bardziej realistyczny cel, nie oparty na mitach. Koniecznie daj mi znać w komentarzu, który z tych mitów gdzieś widzisz u siebie. A być może widzisz coś innego. Gdzieś może jest jakiś sposób mitologiczny myślenia o pracy nad sobą, z którego właśnie wychodzisz i przejrzałeś lub przejrzałaś na oczy i fajnie się byłoby tym podzielić, bo na tym po prostu wszyscy skorzystamy. Jest to bardzo cenna wymiana spotkania pod tym filmem w sekcji komentarzy. Dodatkowo jest to wsparcie tego, co robię, więc naprawdę bardzo dziękuję za każdy komentarz. Są one super źródłem i wiedzy, i wsparcia. Więc i wsparcia, za co bardzo dziękuję. Tak samo jak każde kliknięcie, obejrzenie do końca, polubienie, subskrypcja, wszystko co robisz na tym kanale, to jest wsparcie. Podobnie jak poprzez platformy Patronite i Buy Coffee. Wielkie dzięki za to. Doceniam Waszą obecność i widzę Was. Cóż, widzimy się następnym razem. Do zobaczenia.